Jako pierwsi na polskim YouTubie zmierzymy dynanometrem. Siły uciągu ciągników rolniczych Będziemy mierzyć każdy ciągnik. od Ursus C330 po Fendt 1000 Wszystkie porównamy w tych samych warunkach. i tymi samymi narzędziami, Powstanie nasza lista siły uciągu korbanek. gdzie pomiar siły uciągu będzie można porównać między ciągnikami. Zarówno nowymi, jak i używanymi w tych samych warunkach. Producenci ciągników produkują je głównie do używania z maszynami, Gdzie potrzebny jest uciąg. ale nie podają żadnej miary, ile ich ciągnik może uciągnąć. Podają moc silnika w koniach mechanicznych. Ale moc nie ma realnego odzwierciedlenia do pracy pociągowej. Taką miarą jest jedynie siła uciągu. I to ją będziemy regularnie testować na naszym kanale. Na różnych ciągnikach rolniczych. Jeśli ktoś będzie chciał nam udostępnić swój ciągnik, By go sprawdzić, ile ma siły uciągu, wystarczy zapisać się w formularzu w linku pod filmem. pomiar siły uciągu zostanie dokonany specjalnym, mocnym dynanometrem, Marki Crosby model RLP. mierzący siłę uciągu do 55 ton z dokładnością 0,3%. Wyniki wszystkich pomiarów ciągników będziemy podawać w tonach. Jest wiele filmików na YouTubie, gdzie pokazywane są próby pomiaru siły uciągu. Niektóre w polu, a niektóre na betonie. Postanowiliśmy nasze stanowisko pomiaru zrobić na kostce brukowej. Dzięki czemu każdy testowany ciągnik Będzie doświadczać w tych samych warunkach. sił działających na nasz dynanometr. Da to możliwość porównywania ciągników między sobą. Zawsze w tych samych zbliżonych warunkach. Na polu przeprowadzenie takiego testu, Zawsze będzie miało zmienne warunki, miękka gleba, zakopywanie się opon, co nie dałoby możliwości powtarzalności testu. kolejnymi modelami ciągników w tych samych warunkach. Dlatego wolimy robić ten test na utwardzonej powierzchni, Do testu uciągu wykorzystamy belkę holowniczą. zamocowaną na dolnym zaczepie równolegle do podłoża, Dla bezpieczeństwa bo na górnym zaczepie maszyny mają tendencję do podnoszenia przodu. ciśnienie w oponach ustawiliśmy na 1,6 bara. Dla ciągników na oponach radialnych. 1,1 bara dla ciągników na oponach diagonalnych, Opony diagonalne mają trochę mniejszą powierzchnię styku, szczególnie gdy są mocno napompowane więc zmniejszenie ciśnienia trochę poprawi ich parametry przyczepności. i wyrówna porównanie z radialkami. Zadbamy też, by stanowisko pomiaru, Zawsze było wyczyszczone z zanieczyszczeń. aby każda kolejna maszyna miała powtarzalne warunki. Zobaczcie, jak chłopaki sprawnie posługują się miotłą. Przydałby mi się taki w kuchni. Do pomiaru używamy manometru do opon. Do kupienia w naszym sklepie internetowym w linku pod filmem. Jaką maszynę będą testować chłopaki? Będzie to używany ciągnik Ursus C330. Z 1971 roku z obciążnikami w kołach. Jest to ciągnik Leszka. Rolnika z Tarnowa Podgórnego, Leszek prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. w którym z własnych zbiorów produkuje i sprzedaje. Olej własnoręcznie tłoczony. Wróćmy teraz do testowanego ciągnika Ursus C330. Liczba cylindrów, 2. pojemność skokowa, 1960 cm3. moc, 30,5 konia. masa testowanego ciągnika, promień skrętu i prędkość maksymalna. Zobaczysz jako kolejne testy w dalszej części tego filmu. Ogumienie z przodu, To 6,00/16 olsztyńskiej marki Ozos. stan to 80%. Ogumienie diagonalne na tył To 12,4/28 6PR. tureckiej marki Petlas. Stan to 85%. Temperatura powietrza podczas testu to około 16 stopni Celsjusza. Czas na rozgrzewkę. Ciągnik zostaje rozgrzany tradycyjnie, czyli poprzez jazdę na placu. Niestety brakuje wystarczającej liczby wyjść hydraulicznych. By użyć przepływomierza, tak jak w przypadku Arbosa. Teraz możemy przejść do testu siły uciągu. Rozpocznijmy test siły uciągu 2×4 na dolnym zaczepie. Chłopaki zapinają pierwszy bieg. Co w ciągniku Ursus daje około 2 km na godzinę mierzone w systemie GPS. Przy pierwszych 2 pełnych obrotach kół wyniósł. Średnio 1,45 tony. Zapiszmy to na naszej liście siły uciągu. Zastanawiasz się, co się stanie, jak zwiększymy prędkość do 4 km na godzinę, czyli trzeci bieg?
Zobaczymy, jaki wpływ ma prędkość na siłę uciągu. Coraz rzadziej starych lat, moje nowe imię, nowy. Wynik to 1,3 tony. O kurczę, kolejny raz sprawdziło się, że zwiększenie prędkości zmniejsza siłę uciągu ciągnika. Przejdźmy teraz do tylnego tuza. To on jest najważniejszy dla ciągnika. Na nim zawiesza się najważniejsze narzędzia. To ile udźwignie? 1 tonę. Co za wynik? A ile waży dziś testowany ciągnik? Użyjemy do tego wagi. Mającej 35 ton obciążenia maksymalnego. Terminal wagowy to dobrej jakości miernik Lindstrom. O działce odczytowej co 10 kg. Czas, aby Ursus C330 wjechał na wagę. Waga wskazała 2100 kg. A jaki promień skrętu ma testowana 30? Chłopaki wjadą na nasz plac. I po wykonaniu koła na maksymalnym skręcie Zmierzą miarą, ile to jest. średnica koła, jaką zrobił Ursus C330 wynosi, 7,70 metra. więc promień skrętu w tym ciągniku To 3,85 metra. świetny wynik. Ja najbardziej czekałam na ten test, czyli test prędkości. Chłopaki zazwyczaj uwielbiają, jak ich samochody mają świetne osiągi. A jak to jest z ciągnikami? Sprawdźmy to w Tarnowie Podgórnym, Tu jest nasza siedziba i mamy świetny kawałek asfaltu. na którym możemy przetestować prędkość maksymalną. Przełączmy się teraz do Dawida, który przeprowadzi ten test. Drodzy Państwo, testujemy prędkość maksymalną Ursusa C330. Zobaczymy, co ta maszyna potrafi. Także lecimy. Gaz do podłogi 23 na godzinę. Ale chyba więcej jak 24. Ale to już jest chyba naprawdę maks. Więcej będzie ciężko osiągnąć. Zawsze myślałem, że 30 jest szybsza. Jest 26, 27, a tu 24, 23. Jesteśmy już na właściwym odcinku drogi. Równa, prosta. 24 na godzinę i nie więcej. Zaraz nam się skończy droga, czyli można uznać, że 24 na godzinę to maksymalna prędkość Ursusa C330. Stary ciągnik Ursus C330, a jednak wyciąga taką prędkość. Nasi widzowie chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o historii Ursusa. Według wielu osób, które miały z nim do czynienia, uznawano, Że Ursus C330 jest najlepszym ciągnikiem PRL-u. jak wyglądała chronologia produkcji lekkich Ursusów. Ciągnik Ursus C325 Produkowano od 1957 roku. w zakładach Ursus w Warszawie. Model C328, Zaczęto produkować od 1963 roku. następnie model C330, Od 1967 roku. popularnie nazywany 30, A C335 w wersji eksportowej od 1971 do 1993 roku. C330 to lekki ciągnik rolniczy. Produkowany od lat 60. w Warszawie. Lata 70. to rozkwit zakładu. Oferta obejmuje już kilkanaście modeli traktorów lekkich i ciężkich, W 1973 powstał 400-tysięczny ciągnik. a rok później półmilionowy. W 1983 już w stanie wojennym, W Ursusie zbudowano milionowy traktor, rok później zaczęto produkcję seryjną, pierwszy w serii ciągników licencyjnych. przystosowanych do potrzeb polskiego rynku. Model MF 255, wykorzystujący silnik o mocy 47 koni mechanicznych, Powstał dzięki polsko-brytyjskiej umowie.
podpisanej z firmą Massey Ferguson. Licencyjny traktor MF był modyfikowany na przestrzeni lat. W 1993 roku miał już silnik o mocy 72 koni. W latach 90. Ursus został sprywatyzowany, Jednak działalność na wolnym rynku nie była sukcesem. a marka Ursus zaczęła przegrywać z zachodnimi koncernami. Produkującymi ciągniki o wyższej jakości i akceptowalnej cenie. W 2011 roku spółka Ursus Została kupiona przez polską firmę prywatną. produkcję ciągników przeniesiono z Warszawy do Lublina. Do dawnych zakładów dołu Niestety brak sprzedaży o zasięgu globalnym reaktywowanego Ursusa doprowadził kolejny raz do nieszczęścia i ogłoszenia przez sąd upadłości. dziś fabrycznie nowym odpowiednikiem Ursusa C330 Na przykład jest Arbos 2025 o mocy 25 koni. lub trochę mocniejszy Arbus 2040 o mocy 40 koni. Oba te modele sprzedawane są w firmie Korbanek Z 7-letnią gwarancją, bez żadnych limitów. i możliwością kupienia z ładowaczem czołowym Hydramet. Za pół ceny, Tego jeszcze nie widziałam u nikogo w branży. bez dodatkowych opłat. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Sprawdź koniecznie szczegóły tej okazji, klikając link w opisie. Jeżeli spodobał Ci się ten film, To zostaw łapkę w górę i napisz komentarz. jaki ciągnik chcesz, żebyśmy przetestowały dla Ciebie w kolejnym filmie? A może chcesz udostępnić nam swój ciągnik do testów? Normalnie jest to u nas płatna usługa. Jeśli praktycznie za darmo chciałbyś zmierzyć siłę uciągu, To zgłoś się w formularzu zamieszczonym w linku pod filmem. odezwiemy się do Ciebie i ustalimy szczegóły.